Cześć, witajcie. Ta maszynka marzyłem się już od jakiegoś czasu, nie wiem, 3-4 lata prawdopodobnie. No ale wiecie, jak to jest ze zbieraniem narzędzi do majsterkowania, że trochę trwa, zanim sobie kupimy jakąś maszynę, którą byśmy chcieli mieć na stanie. Ale też na pewno jest to wygodniejsze niż... Mam tu w okolicy kilka zaprzyjaźnionych warsztatów, z których usług mógłbym, podejrzewam, skorzystać, ale też czasami wożenie kilkumetrowych sztuk tarcicy jest bardzo kłopotliwe i co swoje to swoje, wiadomo. Także dzisiaj na wstępie sobie ją odpakujemy, a potem spróbujemy znaleźć dla niej kilka zastosowań. Także zapraszam na film. Maszynka waży około 30 kg. No, już od jakiegoś czasu miałem ją odpakować. No ale wiecie, jak to jest, jak sójka za morze. To jest osłona, super. To jest do wyciągu. A widziałem w sklepie, że można kupić tą część osobno i tak się zastanawiałem, czy ona będzie w zestawie, czy też nie. Ale jak widać, jest w zestawie, także moje obawy zostały rozwiane. Popychacz. Więcej kartonu. O, tu ma taki uchwyt. Voilà. No, uchwycik fajny. Instrukcja. Instrukcja w kilku językach. Polskiego nie ma, ale nie ma się co dziwić, bo tutaj raczej Polaków dużo nie ma, aż tak bardzo, jak w innych krajach typu Anglia, Irlandia. Przynajmniej tak mi się wydaje, pewności nie mam. Tak. No, ja mam taki potężny stos instrukcji. Tu jest jakieś pudełeczko jeszcze, a w pudełeczku kluczyk i jakieś magnesy. Także kluczyk, magnesy, dwa kluczyki, jeszcze kluczyk heksagonalny, odpychacz, ładnie zapakowany. Maszynka ma symbol 2012 NB. Jest jeszcze wersja NBX. Jest to wersja ze stołem metalowym dostosowanym do maszyny. Niestety nie udało mi się jej zakupić, bo po prostu nie było. I dlatego też, bo była promocja, zdecydowałem się na zakup tej. Tu jak widzicie jest swajcha, góra-dół. Też jest kabelek. Wtyczką europejską. Tak się zastanawiam, gdzie jest montowany ten wyciąg. Także wyciąg montowany jest w ten sposób. No i zrobione. Dobra, spróbujemy ją przetestować.
za chwilę. Tylko się zastanawiam, chyba ją tutaj na tarasie przetestuję z tego względu, że łatwiej będzie posprzątać w razie co. A może też spróbuję podłączyć wyciąg. Oto jest mój prowizoryczny stolik. Jeżeli ktoś się obawia, na przykład ma wyciąg szypacha, jak ja mam akurat, i się obawia, że końcówka nie będzie pasować, to jednak pasuje. Także o taki wyciąg akurat posiadam. Nie zajmuje on aż tak dużo miejsca. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Także z niego będę korzystał, chociaż wiem, że zapełni się prawdopodobnie w moment. No tak, to ta deska, którą szlifowałem szlifierką taśmową. Myślę, że odnośnik do filmu znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Także sobie dzisiaj ją przeszlifujemy. Wygląda w następujący sposób. Ja wiem, że technologicznie to tak troszkę nie po kolei, ale tak wyszło. No, szlifierka była trochę tańsza od tej grubościówki, także zobaczymy, jak to pójdzie. No, oczywiście wiem też, że stolik prawdopodobnie nie nadaje się do tego, że wibracje mogą powodować, że maszyna będzie się przesuwać, no ale też zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzy. Okidoki. Tu też za chwilę podgłośnię trochę dźwięk maszyny, żebyście mogli mniej więcej usłyszeć, jak ona głośno pracuje. Pierwsza kucha. Nie zmierzyłem szerokości deski. Ona była z 1,5 cm szersza, co umknęło mojej uwadze. Także należy pamiętać, że możemy obrabiać tarcicę do szerokości 30 cm. Także pierwszy test przeprowadzony. No, ładnie wyrównane jest. Spróbuję Wam pokazać. No, jakbym miał to szlifować do tego stanu, to by troszkę to zajęło. Także myślę, że pierwszy test przeszło pozytywnie. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest wyrówniarka, nie? Ale wydaje mi się, że i tak wyprowadziłem w miarę. Postanowiłem rozbić ten film na dwie części z tego względu, że sam nie lubię oglądać za dużych filmów, także myślę, że takie odcinki do 10 minut będą w sam raz. Jeżeli uważacie, że materiały, które tworzę na moim kanale są wartościowe, to ja Was zachęcam do subskrypcji kanału, jak również zaznaczenia dzwoneczka. Poza tym życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa! Popadało, ale plus jest taki, że zbiorniki na wodę są pełne.